Wyjątkowo tak się składa, że te kwiaty będą dzisiaj, że tak powiem, wyglądające, kiedyś stały w pewnym miejscu. Kto był na zlocie, to wie. Szkoda, żeby się marnowały. Do kogo mamy? Dla Walery, zgadza się? Bardzo proszę. It's for you, okay? Witamy Cię tam serdecznie, przekazuję tutaj naszym tłumaczom. Mam nadzieję, że to trudne dzisiaj zadanie, to dadzą sobie radę i trzymajcie kciuki. Pamiętajcie, że to jest tak trudny temat, że jeżeli ktoś jest dobry z angielskiego, a zobaczy, że coś mu nie pasuje, to bądźmy wszyscy wyrozumiali, bo to jest naprawdę duże wyzwanie dla każdego. Nasi koledzy Jasiek oraz oczywiście Lech Walicki, współorganizator tej wizyty, mam wielką przyjemność, że razem z właśnie Leszkiem możemy wspaniałych ludzi witać tutaj w Sobótce. Wszystko potem, przerwa innej, za mało czasu, żeby go zabierać. Dziękuję bardzo. Przerwa jest za 2 godziny, tak żeśmy z danym uzgodnili. Thanks for coming, everyone. Glad you're here. Yes? Dziękuję wszystkim za przybycie. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. And I'd like to thank our courageous translators. Yes? Chciałbym też podziękować dzielnym tłumaczom. As you know, the website is goldenmean.info, and there is a Polish link there also. Yes? Jak wiecie, link do jego strony ma także polski odnośnik. Jest tam też polska część. And I'd like to particularly thank Leszek, who's been so brave in bringing this material to Poland. He really brought us here. Thank you. Leszek tutaj właśnie jest odpowiedzialny tak naprawdę za przeniesienie tego materiału do Polski i przetłumaczenie go. And of course, thanks to Janusz. It's been wonderful. Thank you, sir. Brawo także dla Janusza. So the subject of today's conversation has to do with why your teenagers want to follow their bliss. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył tego, dlaczego nasi nastolatkowie chcą osiągnąć ten stan takiego błogostanu. We know that your young people are willing to risk their lives in order to have a bliss experience, have ecstasy. Yes, that's right? Wiemy, możemy zaobserwować, że młodzi ludzie są gotowi poświęcić swoje zdrowie lub życie, ryzykować je dla osiągnięcia tego stanu błogostanu. And in fact, we now understand that the bliss, ecstasy, peak experience that your young people do want. I teraz rozumiemy, że to uczucie błogostanu czy takiej ekstazy w tym najmocniejszym momencie jest tym, co młodzież chce osiągnąć. That actually having that ecstasy is necessary and important for their immune system. It's biologically useful. Jest to tak ważne, że jest to ważne nawet dla ich układu odpornościowego. So what is it about, follow your bliss and follow your passion? What does that do to you biologically? Yes? W jaki sposób to taki zew, który każe nam iść za tym z chęcią osiągnięcia tego błogostanu, jaki to ma wpływ na naszą biologię? In other words, we're saying that you actually deserve to have an ecstatic experience. Tak naprawdę twierdzimy, że chodzi o to, że przepraszam. You're entitled to have it. Jesteśmy, tak naprawdę mamy prawo otrzymać tego typu doświadczenie. So when your teenager, your young person comes up to you and says, "Well, I need sex, drugs and rock and roll in order to have bliss." Więc jeżeli przychodzi do nas nastolatek i mówi, że potrzebuje seksu, narkotyków i rock'n'rolla, żeby osiągnąć ten stan, you have an answer for them. Wtedy możemy im dać odpowiedź. You congratulate your young person for wanting the ecstasy and the rave and the peak moment. You say, "Good work, you're right. It's worth risking your life to have that." Yeah? Przede wszystkim możemy pogratulować takiemu młodemu człowiekowi, że tak, to jest właśnie dobra droga, że chcesz osiągnąć tego typu doznanie. But actually, there's a better way than sex, drugs and rock and roll. Ale te niebezpieczne rzeczy jak seks, narkotyki i rock and roll są nie najlepszym sposobem na osiągnięcie tego stanu. We talked yesterday about how we measure peak perception or peak experience. Yes? Mówiliśmy wczoraj na takim wykładzie, jak można zmierzyć to takie szczytowe doznanie. We showed you that in the literature,
we know biologically what's happening when you're having enlightenment. Istnieje literatura, w której możemy doszukać się dokładnych danych na ten temat, jak wygląda w formie liczbowej tego typu doznanie, to szczytowe. What's happening is you're imploding and you're attracting lots of living biologic charge, what in church was called grace. Co się dzieje w naszym organizmie wtedy jest tak zwana implozja, kiedy skupiamy na sobie, tak naprawdę przywołujemy, przyganiamy do siebie mnóstwo elektrycznego ładunku biologicznego. Which is why you make golden mean ratio like this nest with your brain waves when you have bliss and ecstasy and enlightenment. Yeah? Dlatego fale mózgowe podczas doznania tego błogostanu przedstawiają się właśnie w taki sposób, zachowując zasady złotej proporcji. And then your young person has fire in their eyes. You can see the twinkle. I wtedy, kiedy damy im taką odpowiedź, widzimy, że ci młodzi ludzie nagle pobudzają się, zaczynają się palić im iskierki w oczach. And so in fact you can tell that your young person has access to their own source of charge, life force. I możemy im wtedy przekazać, że tak naprawdę mają własny zasób, własne źródło takiego ładunku. In practice, this means that until you have your own source of bliss, you don't have your own source of charge, so until then you're a parasite. Można to też w taki sposób przedstawić, że dopóki nie mamy tego własnego źródła ładunku, własnego źródła osiągania stanu błogostanu, jesteśmy swego rodzaju pasożytem. So actually, the science of how to get to bliss experience is the difference between self-empowerment and being a parasite, really. I cała ta nauka, która mówi o osiąganiu stanu błogostanu, tej ekstazy, tak naprawdę mówi o tym, jak przejść z tego stanu bycia pasożytem do stanu, w którym sami jesteśmy w stanie ten ładunek w sobie wyzwolić. And as we said yesterday, culture is defined by whether or not you know how to teach your young people how to have bliss. That means you have culture. Jak mówiliśmy wczoraj, miarą kultury jest to, czy potrafi przekazać młodym pokoleniom sposoby na dotarcie do tych stanów ekstazy. To jest ten wyznacznik kultury. I mean, if you were in an African tribe and your children are growing up, you definitely know how to show them how to have a bliss experience. Na przykład w Afryce, gdy młodzi ludzie dorastają, gdy dzieci dorastają, tam jest to normalne, że umie się im pokazać, jak dojść do takiego stanu ekstazy. You have a certain time and a place and a certain dance and a certain music, and you have trance, and then you hear the voices of your ancestors. Pretty cool. W tych plemionach, w tych społecznościach mają swój odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, odpowiednie techniki, taniec, trans, które doprowadzają do takiego stanu, co jest praktycznie bardzo, bardzo fajne. And now we understand a lot more about the physics of what's happening. Dzisiaj rozumiemy już dużo więcej o tych zjawiskach z takiego fizycznego, z takiego naukowego punktu widzenia także. And hearing the voices of your ancestors in the ringing of your ears during bliss has a lot of survival value. I te głosy przodków, które mogą słyszeć, o których mówią ludzie z afrykańskich plemion, tak naprawdę możemy je wytłumaczyć i wiemy, jak duże znaczenie to ma. So today we're going to have a little conversation. First we're going to do a history story. Dzisiaj będziemy sobie mówić o różnych rzeczach. Zaczniemy od takiej opowiastki historycznej, pewnej historyjki. The history story is entitled The Extraterrestrial Origin of DNA. Ta historia będzie dotyczyła pozaziemskiego pochodzenia DNA. And the subtitle is What happens when your ancestors lose bliss? I taki podtytuł będzie: co się dzieje, kiedy nasi przodkowie tracą zdolność odczuwania błogostanu. When your ancestors forget how to charge DNA with bliss,
they're called the Nephilim, meaning the fallen ones. Coś jest, kontynuacja tego podtytułu, co się dzieje, kiedy przodkowie tracą zdolność uzyskiwania tego stanu i stają się Nephilim? The Nephilim, the fallen. Nephilim, co tłumaczy się na upadłych. And so, if we understand how our ancestors lost a source of bliss, maybe we can avoid that mistake. Jeśli uda nam się zrozumieć, jak doszło do tego, że nasi przodkowie stracili tę zdolność uzyskiwania tego stanu, może nauczymy się unikać tego błędu w przyszłości, w naszej przyszłości. So, we tell the extraterrestrial story in order to make the bliss science interesting. Dodajemy ten element, tą historię o pozaziemskim pochodzeniu DNA, by cały ten wykład był jeszcze bardziej interesujący. So this story is about a family we're going to call Ur, U-R, as in Uru. The U-R-U, the Uru word, refers to a family we're going to call the ancient dragon blood. Tutaj jest pokazane słowo Uru, lub Ur, które odnosi się do takiej starożytnej rodziny smoków. So, if you were wondering what the word "you are" means in the word Europe and Ural, I jeżeli zastanawialiście się kiedykolwiek, skąd pochodzi ta cząstka Ur w takich słowach jak Europa czy Ural, even the word Magyar and Hungary are come from the word Anak-Ur. nawet słowa Madziar czy Hungary, które oznaczają Węgry, pochodzą od tego słowa Ango-Uria, które też mają ten element Ur. So we see this word Uru so often, you think that somebody'd ask, what does it mean? Jeżeli zobaczymy, że tak często się to powtarza, no powinien pojawić się ktoś, kto w końcu zada pytanie, skąd ta cząstka się wzięła.